Paxos, jedna z 7 wysp archipelagu Morza Jońskiego, wraz ze swoją siostrą Antipaxos, uważana jest za najbardziej urokliwe i malownicze miejsce tego regionu Grecji. Czy tak jest w istocie? Jak najbardziej przychylam się do tej opinii, a to za sprawą obłędnie błękitnej wody oblewającej majestatyczne klify, licznym grotom oraz dzikim plażom, do których można dotrzeć jedynie łodzią i tym dostępnym z lądu. Na tym małym, bo liczącym zaledwie 20 km² skrawku lądu znajdziemy przecudnej urody miasteczka wśród gajów oliwnych, bajecznie kolorowych kwiatów, z knajpkami serwującymi przepyszne greckie dania. W pakiecie, i to zupełnie za darmo, Paxos oferuje widoki, od których może zakręcić się w głowie. Cześć, tu Wiesława. Moi kochani, w tym pięknym anturażu witam Was w kolejnym filmie i w kolejnej podróży. Tym razem udajemy się na archipelag Wysp Jońskich i jesteśmy na jednej z nich, na Paxos. Jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda wyspa, jak wyglądają miasteczka na wyspie, plaże, to zapraszam na film. Chodźcie! Zaczniemy od Gajos, które uznawane jest za stolicę wyspy, ale jak się domyślacie, nie ma tu lotniska, zatem kilka słów, jak tutaj dotarliśmy. Z Poznania przylecieliśmy na Korfu. W stolicy wyspy Kerkyrze, przed lotniskiem, już czekał na nas autobus linii Blue Buses numer 15, którym z przystankiem przy dworcu Green Buses i kolejnym w centrum miasta dotarliśmy do portu, z którego odpływa prom na Paxos. Jest bardzo ciepło, więc klimatyzowana poczekalnia, która oferuje również przechowalnię bagażu i toalety, była zbawieniem. Dla głodnych i spragnionych jest tutaj również restauracja. Nasz wodolot jest już przygotowany na przyjęcie pasażerów, a więc ahoj przygodo, ruszamy w drogę. Ale najpierw sprawdzenie biletów, które najlepiej kupić z wyprzedzeniem przez internet, ponieważ w sezonie w kasie mogą być już wyprzedane na dany rejs. Opuszczamy korfiański port. Przez nieco odrapaną szybkę obserwuję oddalającą się nową twierdzę, a przed nami ponadgodzinna podróż. Dotarliśmy do celu, na Paxos. Prom przybija do Gajos, największego miasteczka na wyspie. Gdy już towarzysze podróży rozjechali się w swoje strony, zostaliśmy sami na wielkim placu Porto Nuovo i staliśmy jak zaczarowani, kompletną ciszą, przerywaną śpiewem ptaków, wpatrując się w błękit wody zatoki i sunące bezszelestnie po niej majestatycznie katamarany. Minęliśmy małą marinę oraz łódki rybackie z sieciami przygotowanymi do połowów, a więc jest nadzieja, że ryb i owoców morza nam nie zabraknie. Śpiący na środku promenady kot, sielskie widoki, pierwsze restauracje przy promenadzie wśród gigantycznych oleandrów i bugenwilli, to było to, co sprawiło, że od pierwszego wejrzenia pomyślałam: tak, chcę tu być. Promenada ciągnie się wzdłuż wąskiej cieśniny, którą wpływają różne jednostki pływające do miejscowej mariny. Krzysiek obejrzał wszystkie łodzie. Ja skupiłam się na pięknej, klimatycznej nieruchomości. Minęliśmy kilka uliczek, by dotrzeć do prowadzącej do naszego lokum, a tam czekał na nas komitet powitalny.
Następny kot przewodnik zaprowadził nas pod drzwi Seven Islands. Nasz apartament nazywał się Paxi i mieliśmy do dyspozycji kilka tarasów w otoczeniu zieleni i kwiatów. A z naszego balkonu mieliśmy widok na sąsiednie uliczki i morze. W Gajos nie spodziewajcie się spektakularnych zabytków. Jest muzeum z podobno ciekawymi eksponatami, lecz niestety zamknięte. Jest kilka pomników. Z tym najbardziej rzucającym się w oczy przy głównej promenadzie, przedstawiającym Giorgosa Anemogianisa, bohatera rewolucji greckiej z 1821 roku. Jest kilka małych kościółków z dzwonnicami. Ten przy głównym placu to kościół Wniebowstąpienia Pańskiego. Niestety, również był zamknięty. Wokół kościoła plac otaczają restauracje jeszcze puste o poranku, ale już przygotowujące się na przyjęcie gości. Koty przywiodły mnie do sąsiedniego małego placyku z arkadami przywołującymi na myśl Wenecjan, którzy i tutaj swego czasu maczali swoje palce. A vis-a-vis znajduje się kościół Trójcy Świętej z malowniczą dzwonnicą. Pospacerujmy urokliwymi uliczkami Gajos, pełnymi sklepików, restauracji i kawiarenek wśród kolorowych kwiatów. Można by pomyśleć, że głównym źródłem dochodu mieszkańców Paxos, których żyje na wyspie około 2000, jest turystyka. Jednak wyspa porośnięta jest gajami oliwnymi, z dorodnymi oliwkami, z których tłoczy się płynne złoto, czyli oliwę z oliwek. Tutejsza
uchodzi za jedną z najlepszych i można ją kupić w lokalnych sklepikach. Cenione jest również mydło na bazie oliwy z oliwek, pyszne sery oraz wina. Jeśli już jesteśmy przy winach, to wspomnijmy o restauracjach, których jest tutaj multum, serwujących nie tylko kuchnię grecką. My najczęściej jadaliśmy w Wasylisie, który o poranku odpoczywa po kolacyjnym najeździe gości. Wszystkie dania, których próbowaliśmy, od tradycyjnej sałatki greckiej, taramosalaty, czyli pasty z ikry rybiej, było bardzo pyszne. Krzysiek zachwycał się jagnięciną, zwłaszcza tą duszoną w pomidorach z tradycyjnym makaronem. Ja spróbowałam suwlaki i większość dań z ryb i owoców morza. Kolacja zawsze odbywała się w doborowym towarzystwie, a na koniec do rachunku dostaje się mały deserek. W razie potrzeby w Gajos jest również lekarz, ale wszystkim życzymy dużo zdrowia. Są wypożyczalnie wszelakiego sprzętu do jeżdżenia oraz do nurkowania. Są biura podróży, ale najbardziej obleganym od rana miejscem jest piekarnia z pysznym aromatycznym pieczywem i słodkościami. Oddalmy się nieco od centrum, a znajdziemy tutaj 2 supermarkety oraz duży parking z wypożyczalnią samochodów. A dalej uliczki, gdzie toczy się pozaturystyczne życie. Oszałamiający zapach kwitnącego jaśminu przywiódł mnie do małego centrum ogrodniczego i już bym chciała przenieść te rośliny i donice do mojego ogrodu. Labirynt wąskich uliczek przywiódł nas do nadmorskiej promenady. Przy promenadzie
Sumują piękne łodzie z banderami z różnych zakątków świata. Była i polska załoga. Naprawdę jest na co popatrzeć. Jest jeszcze przed sezonem, więc są wolne miejsca do cumowania, ale w pełni wakacji robi się tutaj tłoczno. Z nabrzeża wyruszają łodzie, które pływają na Antipaxos. Wielu turystów pływa codziennie tam, by spędzić czas na bajecznych plażach zwanych greckimi Karaibami. Można też wypożyczyć łódkę i samemu popłynąć wokół wysp. Kto wie, może i my skusimy się na taką wyprawę. Przy promenadzie oczywiście znajdziemy mnóstwo barów, restauracji i lodziarni. Capriccio. Tę lodziarnię mogę naprawdę szczerze polecić. Deserki i lody dają tutaj wyborne. A na śniadanie z widokiem na morze polecam Caffè Sapore. A to mój ulubiony budynek, Casa Rossa. Nie mogłam sobie odmówić przyjemności wproszenia się na dziedziniec. Przyznajcie, że klimatyczne miejsce. Szkoda, że nie można w filmie przekazać obłędnego zapachu kwiatów. Zobaczmy, jak wygląda Gajos na południe od pomnika Giorgosa. Zaczniemy od małej miejskiej plaży Gianas, umiejscowionej w zacisznej zatoczce. Kto nie ma ochoty na opalanie kąpiel, może podziwiać widoki z góry, siedząc na ławeczkach. Dalej idziemy główną drogą. Mijamy piękne letnie wille z widokiem na morze. Widoki są naprawdę zacne, a w oddali widać dwie małe niezamieszkałe wysepki. Ta z lewej to Agios Nikolas z ruinami weneckiej twierdzy z 1423 roku. Ta z prawej to Panagia z kościołem Matki Bożej. Do obydwu można dotrzeć tylko łodzią.
znów wracamy na główną drogę. Mijamy kamienne murki, za którymi kryją się przepiękne posiadłości wśród drzew oliwnych i pomarańczowych. Oprócz pięknych widoków, miejsce to charakteryzuje się sielską ciszą, tylko śpiew ptaków i z rzadka przemknie skuter. Nam minął dzień w Gajos. Restauracje już są gotowe do kolacji, obsługa w blokach startowych. Zapalają się światła i coraz trudniej znaleźć wolny stolik. Ale restauracji jest na tyle dużo, że na pewno nikt nie pójdzie głodny spać. Dziękuję za wspólny spacer. Napiszcie, czy i Wam Gajos się spodobało, bo ja jestem oczarowana. Jest tu wszystko, czego potrzebuję na wakacjach. Jeśli chcecie więcej pięknych widoków, to już dziś zapraszam na następny odcinek. Zatem do zobaczenia. Pa, pa! Kalinichta!